Aby rozpocząć wyplatanie kosza, najpierw potrzebujemy spód, czyli dno. Jak widzicie, jest to ten nasz kartonik, ta nasza tektura lita o podanych wymiarach, którą okleiłam zwykłym klejem typu Wikol na wierzchu tapetą. Możecie zrobić dno w sposób tradycyjny, to znaczy wziąć dwie tekturki, wkleić pomiędzy nie rurki, tak jak się robi kartonowe dno do wyplatania. Ale szybszym sposobem, także posiadającym inne zalety, jak to, że rurki trzymają się według mnie troszeczkę mocniej, jest wykonanie otworów w brzegu kartonu i przewleczenie przez nich rurek, które będą stanowiły osnowę wyplatanego kosza. Do wykonania tych otworów posłużę się zwykłym dziurkaczem biurowym. Wcześniej przygotowałam sobie takie dwa wzorniki do wykonywania otworów w równej odległości, z różną szerokością, z różnym odstępem pomiędzy nimi. Jest to taki standard właśnie rozstawu dziurek zwykłego dziurkacza biurowego. Otóż mam wzornik, który dziurkuje co 2 cm, co 4 cm przy bardzo dużych koszach, a ja w tej chwili potrzebuję taki wzornik, który dziurkuje w odstępie 2,67 cm. Dlaczego taki dziwny odstęp? Dlatego, że ta odległość stąd dotąd jest to dokładnie odległość rozstawu dziurkacza. Zobaczcie. A pomiędzy wykonam jeszcze dwa otwory w równej odległości. Najpierw jednak narysuję miejsca, w których będę te otwory wykonywać i do tego właśnie posłuży mi ten wykonany wzór. Przykładam wzornik do dna wzdłuż dłuższej krawędzi i rysuję miejsca wykonania otworów. W dłuższej części spodu musi być ich 12 zaznaczone. To samo wykonuję ze strony drugiej. Natomiast po stronie krótszej tych otworów będzie 10. I z drugiej strony to się pokrywają. I tak mamy zaznaczone miejsca wykonania otworów w miarę równych odstępach, więc będzie nam w tej chwili łatwiej używać dziurkacza. Przykładamy dziurkacz do pierwszego zaznaczenia, wkładamy mocno do środka i jedziemy z dziurkowaniem. Dwa otwory, dwa jeszcze pomiędzy. Widzicie? Ładne, równe otwory przygotowane do włożenia rurek. Robimy tak oczywiście dookoła całego dna. Dno gotowe, podziurkowane. Możemy zabrać się za przekładanie rurek osnow. Wszystkie rurki przełożone, osnowa praktycznie przygotowana. Mam jeszcze 4 rurki podwójne, czyli tak naprawdę tych 8 ostatnich rurek, sklejone ze sobą, złożone w miejscu sklejenia, po to, aby dołożyć je tutaj właśnie na rogach, w ten sposób dodając jeszcze po jednej parze rurek na każdym z 4 rogów. Ale to już podczas wyplatania. Do wyplatania używać będziemy rurek szarych. Zaczynam tradycyjnie. Składam 2 rurki, łączę ze sobą, zaginam w dowolnym miejscu. Wyplatać będziemy splotem ósemkowym. Tradycyjnie, tak jak wykonuje się splot ósemkowy, ale poprzez 2 rurki osnowy.
Jak na razie wszystkie rurki osnowy biegną prostopadle do brzegu. Zbliżyliśmy się do rogu, dołożymy kolejną parę osnowy. Tą zgiętą na pół osnowę przekładam przez rurkę, którą plotę, która będzie biegła na spodzie, dokładam do tego lekko ściętego rogu i wykonuję normalny splot ósemkowy. I jadę dalej, w tej chwili już wzdłuż dłuższego boku. Muszę przejść, plotąc dalej splotem ósemkowym. Dojechaliśmy do punktu, w którym zaczynaliśmy wyplatanie i musimy jeszcze wypleść 2 okrążenia, czyli w sumie 3 rządki wyplatane dna tego dużego kosza. Na co zwróćcie szczególną uwagę? Podczas wyplatania kolejnych rządków, kolejnych 2 rządków, po pierwsze układam osnowę tak, żeby rurka, która jest na górze, rozdzielała się z tą rurką osnowy na dole, żeby one już nie były taką spójnością, tylko żeby były 2 rurkami osnowy leżącymi na płasko. Widzicie? Oraz przy wyplataniu rogów bardzo ważne jest to, aby starać się zachować kąt prosty. To znaczy, wyplatając przy samym rogu kosza, starajcie się troszeczkę naddać rurek, tej górnej, tej dolnej, tak żeby tutaj nadal był kąt prosty. Pamiętajcie, że to są tylko papierowe rurki i tu naprawdę można zrobić wiele. Można ładnie ten kąt wyprowadzić, żeby nie był półokrągły, bo taka jest tendencja przy tego typu wyplataniu, ale właśnie, żeby był nadal kątem 90 stopni.